Da 38 anni il Roma Europa Festival è l'appuntamento di Roma che incontra il mondo, che incontra l'Europa, che incontra gli artisti del nostro tempo. Quest'anno noi siamo particolarmente contenti di poter omaggiare Krzysztof Penderecki, uno dei grandi compositori polacchi e mondiali. My, Atomsyn Quartet, nagraliśmy płytę z muzyką Krzysztofa Pendereckiego i wykonujemy utwory częściowo z tej płyty, a dobór z kolei repertuaru na tą płytę następował w taki sposób, że nie chcieliśmy grać rzeczy, które są napisane na kwartet smyczkowy. Mamy tutaj pole do tego, żeby improwizować, do tego, żeby się trochę wyczuć, do tego, żeby kreować różne nowe rzeczy. I też wyjątkowe w mojej ocenie jest to, że my jako kwartet smyczkowy posługujemy się bardzo podobnym językiem jak Leszek Możdżer, bo zarówno on jest klasycznie wykształconym muzykiem, jak i my, ale on również używa improwizacji w swoim języku muzycznym, tak samo jak i my. Ten fortepian tak dużo by tu nie wniósł chyba, ten fortepian. Znaczy taki kolędowy tam u góry jak grałem, to nawet pasowało, nie? To jest takie na wejście króla. Tak. Ale to będzie fajne, to będzie fajne. Taką wielką rzeczą u Krzysztofa Pendereckiego było to, że on był bardzo otwarty na wszelkie eksperymenty. On nie bał się eksperymentować, nie bał się różnych ciężkich pomysłów, ciężkiego kalibru, tak bym może to nazwał. No i my też sobie na to trochę pozwalamy. Kluczem było to, żeby zagrać utwory mistrza, nie te najbardziej znane, i tu padło na miniatury. Nawet pokusiliśmy się o to, żeby zaaranżować na kwartet smyczkowy miniaturę, która w oryginale jest powierzona na tubę solo. Bardzo charakterystyczne dla jego w ogóle języka muzycznego było to, że dla niego bardzo ważnym nośnikiem pamięci było pismo, znacznie ważniejszym niż nagranie. Ja pamiętam, kiedy prosiliśmy o akceptację naszego materiału, to on nie prosił o nagranie, tylko prosił o partytury. On analizował nasze partytury, w jaki sposób to jest zapisane. To wejście na 73 to ja muszę... Nie załapałem teraz się. Bo dosyć daleko, może będzie odsłuch, ale daleko siedzisz i nie wyłapałem w ogóle, że wchodzisz na temat, nie? Tam ciężko się przebić z tym po prostu. Tak, to... Czyli ten zapis był zakodowanie muzyki w postaci zapisu, wystarczyło mu w zupełności, żeby wyobrazić sobie tę muzykę i żeby ją usłyszeć. Także to już jest wyższa szkoła jazdy. Zawsze wejście w świat muzyki Krzysztofa Pendereckiego powoduje, że ja zaczynam lepiej rozumieć, na czym polega w ogóle komponowanie i jakimi prawami muzyka współczesna w ogóle się rządzi. A muzyka Krzysztofa Pendereckiego, mimo że postrzegana oczywiście jako muzyka bardzo współczesna, niekiedy bardzo trudna dla słuchacza, to dla nas, jeżeli jesteśmy wewnątrz tego wszystkiego, czujemy się jednocześnie i muzykami klasycznymi, muzykami jazzowymi, kompozytorami. Po prostu tworzymy na nowo. Po prostu Penderecki napisał utwory w taki sposób, że jest to świetny pretekst do tego, żeby własnym językiem na ten temat improwizować i to jeszcze rozwijać dalej.
Tak, no dzisiaj okazało się, że repertuar troszeczkę został rozbudowany przez nas wszystkich. Wpadliśmy na pomysł, żeby zaangażować partię fortepianu również do innych utworów, tych bardziej tradycyjnie brzmiących. Zresztą Krzysztof Penderecki w swojej twórczości udowadnia, że jest po prostu kompozytorem z krwi i kości. On jest w stanie wypowiedzieć się w każdym języku, w języku muzyki tonalnej, jak i w języku muzyki chromatycznej, czyli on miał dużą świadomość, jak to ten język, jakie ma zasady, jakie ma ciążenia i potrafił tak napisać muzykę, że ona pomimo tego, że była abstrakcyjna, to jednak ma złudzenie tonalności. I to była jego największa siła. Leszek Mazur.